Witaj. W tym filmiku opowiem o Katarzynie Gawłowej i malarstwie naiwnym. W tym czasie będę tworzyć obrazek inspirowany twórczością tej artystki. Czy kiedykolwiek chciałeś malować, jednak powstrzymała cię myśl: nie mogę, przecież nie umiem? Wielu z nas twierdzi, że bez talentu i umiejętności nie możemy tworzyć sztuki. W takim przypadku powinniśmy wziąć przykład z malarzy naiwnych. Byli to artyści bez formalnego wykształcenia, tworzący wyłącznie z potrzeby wewnętrznej. Można powiedzieć, że byli to zwykli ludzie, którzy nie czuli presji, by tworzyć według zasad określających, jak ma wyglądać tak zwana prawdziwa sztuka. Tworzyli jak potrafili, przez to często ich obrazy mogły przypominać dziecięce obrazki. Malarstwo naiwne to także stosowanie prostych technik, nieskomplikowanych kompozycji i barw. Istnieje też związek między malarstwem naiwnym, inaczej zwanym prymitywnym, a sztuką ludową. Łączą je podobne podejście do sztuki, ale również tematy. Zarówno sztuka ludowa, jak i prymitywna odwołuje się do codzienności, a także do świata nierealistycznego przez przedstawienie snów, symboliki i wierzeń religijnych. Taką artystką była malarka Katarzyna Gawłowa. Katarzyna Gawłowa urodziła się 14 grudnia 1896 roku w Zielonkach. Mieszkała w nich większą część swojego życia, pomagając w prowadzeniu gospodarstwa. Koleje jej losu zmieniają się, gdy miała 77 lat. W 1973 roku do Gawłowej przyszli profesorowie ASP Mieczysław Górowski i Jacek Łodziński z zamiarem zakupienia skrzyni krakowskiej. Jednak w jej domu czekała niespodzianka. Natrafili na izbę, której ściany były całkowicie pokryte malunkami autorstwa mieszkanki domu. Łodziński i Górowski byli zachwyceni tym widokiem i od razu poprosili Gawłową o wykonanie malunków jak ze ścian, na dyktach w formie obrazów. Dla Gawłowej było to wielkim zaskoczeniem. Nie przyszło jej nigdy wcześniej do głowy, że mogłaby malować obrazy, a nie tylko tworzyć je bezpośrednio na ścianach. Malarka zgodziła się na propozycję Górowskiego i Łodzińskiego i odtąd zaczęła malować pełnoprawne, przenośne obrazy. Według jej własnych słów Gawłowa tworzyła swoje dzieła całe życie, zaczynając już jako mała dziewczynka. Malowała po ścianach, a gdy zabrakło miejsca na kolejne obrazki, ściągała farbę i zaczynała proces tworzenia od nowa. Niestety rodzice Gawłowej niechętnie patrzyli na jej sztukę. Tym bardziej, że nawet jako dorosłej osobie nie spieszyło się jej do wypełniania obowiązków w gospodarstwie. Nie była też chętna do zamążpójścia. Jednakże w wieku 36 lat wzięła ślub z wdowcem z 4 dzieci. Było to szczęśliwe, choć krótkie małżeństwo, trwające zaledwie 7 lat, a zakończone śmiercią małżonka. Po nim Katarzynie zostało nazwisko Gawłowa, które wcześniej brzmiało Chrzan. W obrazach Katarzyny Gawłowej przewijały się zazwyczaj 3 tematy. 1. Życie codzienne i uroczystości ludzi ze wsi. 2. Obrazki religijne i sceny biblijne. Oraz 3. Przedstawienia świętych. Oprócz tego malarka lubiła opowiadać o swoich snach, z których także czerpała inspirację do pracy. Używała temper o jasnych barwach, nie mieszała ze sobą kolorów i unikała światłocienia. Przez to jej obrazy były wielobarwne i płaskie. Figury osób były uproszczone, miały charakterystyczne duże białe twarze. Jak widać, sceny były dwuwymiarowe, nie miały głębi ani perspektywy. Tła obrazów Gawłowej składały się z jednego koloru, a wolne przestrzenie były zapełniane kwiatami, ptakami lub napisami. Artystka wpisywała tam też swoje wierszyki lub teksty przyśpiewek. Obrazy zawsze wkładała we własnoręcznie namalowane ramy, gdyż uważała, że są wtedy prawdziwsze i ładniejsze. Wkrótce po odkryciu Gawłowej jako artystki zaproponowano jej wystawę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Ostatecznie została ona zorganizowana w 1977 roku. Było to dla malarki wielkim przeżyciem, szczególnie, że nigdy nie spodziewała się takiego uznania. Według słów jej bratanka Jana Chrzana: jak ktoś chciał, to dawała swoje obrazy, ale nikt tu w Zielonkach specjalnie uwagi do tego nie przykładał i jej malowanie nie cenił. Oprócz proboszcza księdza Adama Zięby, który ją lubił bardzo i cenił. Niestety, wystawa w Muzeum Etnograficznym była ostatnią za życia artystki. Katarzyna Gawłowa zmarła 17 maja 1982 roku w wieku 86 lat. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Zielonkach. Pamięć o malarce wciąż trwa, szczególnie w rodzinnej miejscowości, gdzie jest przechowywanych wiele z jej obrazów.
Artystka jest powszechnie uznawana, również za granicą, a jej pracami zainteresował się m.in. dyrektor paryskiego Centrum Pompidou. Czego zatem możemy nauczyć się od Katarzyny Gawłowej oraz innych malarzy naiwnych? Przede wszystkim tego, aby tworzyć, jeśli mamy taką potrzebę, niezależnie od poziomu naszych umiejętności czy wykształcenia w tej dziedzinie.